Zapraszam na mój pierwszy film z Malty. Dziś zobaczymy wyprawę na Comino, Marsalaxcloc i jaskinię Gardalam. Zapraszam. Malta to małe państwo wyspiarskie położone na Morzu Śródziemnym, około 80 km od Sycylii i 290 od Tunezji. Składa się z archipelagu, który tworzą trzy główne wyspy – Malta, Gozo i Comino. Jej strategiczne położenie czyni ją ważnym punktem łączącym Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Na wyspie mieszka około 500 tysięcy Maltańczyków i 100 tysięcy obcokrajowców. Językami urzędowymi są angielski i maltański. Ten ostatni jest krzyżówką czterech języków: angielskiego, arabskiego, francuskiego i włoskiego. Jest jedynym językiem semickim, który zapisuje się alfabetem łacińskim. Przykładowo dzień dobry to z francuskiego bonjour, jak się masz brzmi jakby z arabskiego kif inti, a dziękuję to włoskie grazie. Wyspą władali Fenicjanie, Kartagińczycy, Rzymianie i Arabowie. W XVI wieku na Maltę przybył zakon szpitalników świętego Jana, zwany Joannitami lub też zakonem maltańskim. Zajmował się on głównie organizacją pielgrzymek do Ziemi Świętej i wypraw krzyżowych oraz opieką nad chorymi. Joannici władali Maltą przez blisko 300 lat. Zbudowali w tym czasie wiele budynków obronnych, mieszkalnych i sakralnych. Podobno na Malcie jest więcej kościołów niż dni w roku. W 1798 roku Napoleon Bonaparte najechał Maltę i zakończył panowanie zakonu świętego Jana, a 2 lata później Brytyjczycy przegonili Francuzów i zagościli na wyspie do połowy XX wieku. Malta cieszy się całkowitą wolnością dopiero od 1974 roku. Dziś archipelagiem zawładnęli turyści, głównie Brytyjczycy, Włosi, a ostatnio również Polacy. Tak wygląda nasza willa z zewnątrz. I to nasz piękny obiekt. Tu jest chyba jakiś taki salon. Tu jest kuchnia. Idziemy dalej oglądać. To chyba pierwsza sypialnia. No spoko. Idziemy zobaczyć kolejną. Kolejna też jest spoko. I chyba ona ma nawet łazieneczkę jakąś. No spoko. Nie wiem, czy ciut nie za duży ten obiekt dla nas. Ten też taki, też ma chyba łazieneczkę. No dobra, więcej sypialni będziemy oglądać, bo to nie ma sensu. To jest nasz obiekt na zewnątrz. Taki przyjemny basenik. I uwaga, suche majtki na dnie morza. Nie widać teraz. O, widać. A tu jeszcze raz nasz basen z innego ujęcia. Jest ok. Oto nasza piękna fura, którą się tutaj wozimy. Całkiem wygodna. Pierwszy raz korzystaliśmy z opcji wynajmu auta przez Booking. Sama cena była bardzo atrakcyjna. Natomiast pobrali nam dosyć wysoką kaucję. Za to autko 3000 euro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy też dodatkowe ubezpieczenie z Bookingu. Dobra, jedziemy na Comino. Witam Was z portu. Za chwilkę będziemy płynęli na Blue Lagoon na wyspie Comino. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Tu mamy okolice portu. Porcik to jest taki mały, bo tu stąd małe statki odpływają.
ale wygląda bardzo przyjemnie. A oto moja ekipa. Właśnie podpływa okręt, którym będziemy płynęli na Comino. Imponująca jednostka. Nieźle popyla. Czy się złamie? Czy wyrobi? Czy zdąży się zatrzymać? Nasuwają się pytania. A oto i on w całej okazałości. No, ja widzę, że chłopaki mają to odcykane. Bardzo pięknie pan podpłynął. Elegancko. Dobra, ciśniemy. Jeszcze raz widok na port i na pobliską plażę. Przypomnę, że jest listopad, więc to nie jest szczyt sezonu. We begged the witch for kinder gifts. She's still the squall. She took our tongues and left us pale. Now we sing when the wind calls. Oh, the waves don't heed a silent plea. The wind won't spare a music crew. So when she wails, we sing the sea or drown. Zadowolony kierownik zwiedza sobie siedząc. Pięknie. Wyszło słoneczko. We say, but nightfall pulls the witch's tone, and our stolen tongues obey. Oh, the waves don't heed us. Dopłynęli. Cudownie. No zobaczcie, jak to jest pięknie. Blue Lagoon, Comino. Teraz idziemy sobie na Comino wzdłuż morza. Pięknie i cudownie. Wyszło słońce. Znowu jest bardzo ładnie. W tle widać wyspę Gozo. Tam też jeszcze pojedziemy. Przez wiele lat na Comino mieszkały tylko 3 osoby. Strażnik rezerwatu, rolnik i jego żona. Obecnie wyspa jest oficjalnie niezamieszkana. Jej nazwa pochodzi od kminku, który rósł tu w średniowieczu. Ze względu na odludność i ukryte zatoczki, Comino służyła jako kryjówka piratów i przemytników na Morzu Śródziemnym. Na wyspie nie ma prawie żadnej infrastruktury, nie ma dróg, sklepów ani żadnej miejscowości. Jest tylko jeden sezonowy hotel, wieża, kaplica i stacja policji.
W czasach zakonu maltańskiego wyspa służyła jako więzienie dla rycerzy i miejsce kwarantanny dla osób chorych. Wycieczka na Comino zakończona. Idziemy teraz do auta i jedziemy do restauracji na jakiś pyszny obiad. Fura stoi, więc jest dobrze. Wsiadamy. Moja muza na Malcie. Joanici zbudowali na wyspie szereg wież obserwacyjnych do wypatrywania najeźdźców. Były one rozlokowane w zasięgu wzroku i w przypadku zagrożenia w dzień sygnalizowano je dymem, a w nocy rozpalając ogień. Idziemy właśnie obejrzeć wieżę Świętej Agaty zwanej Czerwoną Wieżą. A tu, gdzie te duże okrągłe budynki, jest porcik, z którego odpływaliśmy. Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. Większość uważa, że tutejszy ruch lewostronny to spuścizna po Brytyjczykach, ale tak nie jest. Ruch lewostronny jest starszy niż ruch prawostronny. W średniowieczu pielgrzymi udający się do miejsc świętych szli lewą stroną drogi, gdyż tak polecił im papież Bonifacy VIII, mówiąc, że powinni iść stroną, po której mają serce. Poza tym o wyborze strony poruszania się decydowali najsilniejsi, czyli rycerze, a ci broń mieli przymocowaną po lewej stronie, żeby w razie ataku szybko sięgnąć po miecz i skutecznie się bronić. Chodziło też o to, aby idąc wąską drogą albo jadąc konno, dwóch rycerzy nie trącało się mieczami, gdy się mijali. Tak to funkcjonowało przez wieki do czasu przybycia Napoleona. Cesarz Francuzów był leworęczny. Jemu, w przeciwieństwie do większości, bardziej odpowiadała prawa strona. W krajach, które przechodziły pod władanie Francuzów, zaczynał obowiązywać ruch prawostronny. Maltańczycy, którzy źle wspominali pobyt Francuzów na wyspie, pozostali więc przy ruchu lewostronnym. Dobra, wbijamy do knajpy na maltańskie jedzenie. Mussels, octopus, fresh mussels, octopus in garlic, I ten rabbit liver. and rabbit liver.
garlic liver. That's on the starters. Yes. And we will have 1 bottle of Caravaggio Chenin Blanc. Okay. Teraz wjechała ośmiornica. Jest garlic liver. I tutaj wjechały muszelki. No więc wątróbka z królika bardzo dobra. Smakuje podobnie jak inne wątróbki, ale bardzo dobrze przyprawiona. Tutaj teściowa sobie zamówiła kotlecika. Skromnego. Tak, na początek turnusu. A to red mullet będzie tutaj jedzony przez kierownika. Dobra, powoli kończymy dzień. Tutaj właśnie przygotowuje się śniadanko. Zaraz będzie jedzone i ruszamy w trasę na zwiedzanie. Decydując się na wypożyczenie auta na Malcie, trzeba pamiętać nie tylko o ruchu lewostronnym, ale również o tym, że pomimo, że siatka dróg jest gęsta, to większość z nich jest wąska i często bardzo trudno jest się wyminąć z autem jadącym z naprzeciwka. Tak naprawdę dosłownie kilka dróg jest normalnej szerokości, najczęściej oznaczonych pojedynczą cyfrą. Pozostałe drogi są wąskie i często ograniczone kamiennymi murkami. Dla obcokrajowców mijanie na takich drogach jest wyzwaniem, a zdarza się tak, że droga pomimo, że formalnie dwukierunkowa ma szerokość jednego auta i tylko co kilkanaście metrów jest lekko poszerzona, aby auta mogły się minąć. Oznacza to, że w przypadku nadjeżdżającego auta z naprzeciwka ktoś musi się zatrzymać lub cofnąć do takiego poszerzonego miejsca. Wpłacając wysoką kaucję przy wypożyczeniu auta, poruszanie się po maltańskich drogach dodatkowo podnosi ciśnienie. Ale ahoj przygodo! Wspomniane murki wzdłuż drogi powstały nie po to, żeby utrudniać życie kierowcom, a są wynikiem położenia Malty. Na Malcie nie ma rzek, więc rolnicy budują takie murki, aby woda po ulewnym deszczu od razu nie spływała po polu, wypłukując z niego wartościowe minerały. Murki zatrzymują cenną w tym suchym klimacie wodę, która nawadnia glebę i ją wzbogaca. Przyjechaliśmy sobie na Blue Grotto, ale cholernie wieje i łódki dzisiaj niestety nie pływają, dlatego możemy tylko pooglądać z wybrzeża. Idziemy. Blue Grotto to zespół morskich jaskiń znanych z intensywnie błękitnego koloru wody. Intensywnie niebieska woda w okolicy to wynik odbicia światła słonecznego od białych wapiennych ścian, obecności białego piasku i jasnego dna oraz wyjątkowej przejrzystości maltańskiej wody. Rejsy do jaskiń odbywają się niestety tylko przy spokojnym morzu, a kiedy fale są duże lub wieje silny wiatr, rejsy są odwoływane. Rejsy trwają około 20 minut i obejmują wpływanie do kilku jaskiń. W czasach starożytnej Grecji uważano, że rejon ten był nawiedzany przez syreny, ponieważ woda w jaskiniach tworzyła śpiewające echo. A to kolejna wieża obserwacyjna. Na parkingu pod Blue Grotto było mega ciasno, pomimo że jesteśmy poza sezonem. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda w sezonie, dlatego też rekomenduję zwiedzanie tego miejsca z wycieczką zorganizowaną, aby oszczędzić sobie stresu z przejazdem i parkowaniem. Jedziemy do Marsax Lock na targ rybny. Marsax Lock to maltańska stolica rybołówstwa. Każdego dnia przypływają tu łodzie z połowami, a restauracje serwują najświeższe ryby na wyspie. W każdą niedzielę odbywa się tu największy na Malcie targ rybny i warzywny. Marsax Lock oznacza port południowy, od słów Marsa oznaczającego port i X-Lock południowo-wschodni wiatr.
To właśnie tu w 1798 roku przypłynął Napoleon, rozpoczynając krótki okres okupacji francuskiej na Malcie. A to tradycyjne łodzie zwane luzu. Są one malowane na intensywne kolory i każda z nich ma na dziobie oko Ozyrysa, symbol ochrony przed nieszczęściem. Jesteśmy w miejscowości Marsaxylok, gdzie jest fajny targ rybny. Zaraz tutaj od tyłu go już widać, bo straszny ścisk jest w środku, mnóstwo ludzi, bardzo dużo Polaków. Kupiliśmy ryby, będziemy dzisiaj smażyć oraz ośmiornicę. Tu są takie różne kafejki wzdłuż tej ulicy. Dużo autobusów, znaczy tych samochodów jeździ, więc jest trochę głośno i ciasno. Wracamy już teraz tylną stroną jakby targu, bo przeciskanie się przez środek jest masakrycznie ciężkie, jest też gorąco, świeci słońce. Można tu kupić rękodzieło, można kupić lokalne produkty, ale też sporo takiego taniego badziewia. No a na końcu przy samej zatoce ryby. Także skorzystaliśmy dzisiaj. A tu taki ciekawy budynek, niebieskie okiennice, na dole kawiarnia, która też dostosowała się kolorystycznie, bo parasole są również w niebieskim kolorze utrzymane. No tutaj, proszę Państwa, myślę, że ciężko się poruszać samochodem. My mamy taki duży samochód wynajęty, więc nie wjeżdżaliśmy tutaj. Zresztą nie można było, były znaki zakazu wjazdu dla turystów, także ciekawi jesteśmy, jak to wygląda w sezonie. Myślę, że musi być bardzo ciężko. Pokażemy Wam jeszcze kawałek, jak to wygląda w środku. O, proszę bardzo, tutaj lokalne specjały. Pasta pistacjowa, cannoli, o, no to musi być pyszne. Dzięki. Tu właśnie jest dość dużo ludzi, ale wyjdziemy na chwilę do zatoczki, zobaczyć sobie, jak to wygląda. Zobaczcie Państwo, taka kolorowe łódeczki. Bardzo tu jest ładnie. Można sobie nawet na takiej ławeczce usiąść. Jak ktoś nie chce w tym zgiełku, to może sobie usiąść na ławeczce, odpocząć. Przejdziemy się kawałek tędy. Zobaczymy sobie tutaj widoczki. Tu jest trochę spokojnie. W środku jeszcze dyskotekowa muzyka daje czadu. A tu jest tak przyjemnie. Dobra. Teraz na chwilę znowu może wejdziemy do środka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. O, tutaj nie wejdziemy. Jeszcze kawałek dalej może. Te sieci rybackie. Zobaczcie. Ominiemy. O. Tutaj widać, tak jest. Zabudowa często jest z takiego kamienia białego, z epoki jeszcze pewnie jakiejś średniowiecznej. O, bardzo ładnie to ciekawie wygląda. Są palmy, właśnie te łódeczki. I tak to wygląda tutaj. No tutaj jest jakieś rękodzieło. Ja już zakupiłam dzisiaj kolczyki ręcznie robione.
No dobra, to chyba na tyle. Tutaj zobaczcie, są takie historyczne fragmenty tego miasteczka. Dość typowe takie okiennice wystające, takie mini wykusze. Możecie sobie tutaj zobaczyć. A tu po drugiej stronie jest cały czas ten targ i zatoczka. Tutaj takie można kupić też elementy spożywcze. Idzie się po ulicy, tutaj jeżdżą sobie też samochody. Jest dość tłoczno, jest poza sezonem i w dodatku już prawie 12, a ten targ działa w niedzielę od godziny 8 do godziny chyba 12:30, także w zasadzie już końcówka. O, tutaj zobaczcie, troszkę odnowiony ten dół. Bardzo ciekawa taka kamieniczka. No i coś pięknego i niedrogo można kupić z plastiku. Dobra, wchodzimy do jaskini Gardaland. Jeśli się uda wejść, to w środku opowiem Wam historię, dlaczego tutaj się znaleźliśmy. Będziemy wchodzić do jaskini Gardaland. To miejsce, gdzie można zobaczyć szkielety słoni z czasów, gdy Malta była jeszcze połączona z Europą. Na Europie panowało zlodowacenie. Na Malcie wówczas jeszcze rosły drzewa, był przyjemny klimat, dlatego zwierzaki tutaj chętnie przychodziły, a ponieważ obszar był dużo mniejszy, no to w ramach ewolucji dostosowały się i ich ciała się zmniejszyły, takie stały się trochę skarłowaciałe, także mamy tu szkielety słoni dużo mniejszych niż te, które znamy. Tu mamy szkielet niedźwiedzia brunatnego, a tu jest szkielet młodego słonia. Tu mamy hipka. Tu jeszcze jelonek. No trochę tego towaru tutaj wykopali. Jaskinia Gardaland zwana jest również jaskinią ciemności. Jest głęboka na 144 metry, ale dla turystów dostępna jest tylko jej część. Same jaskinie były wykorzystywane w trakcie II wojny światowej do przechowywania paliwa. Przed nami wieża z 1700 roku. Jest to wieża strażnicza, skąd farmerzy wypatrywali złodziejaszków, którzy podkradali im plony. I takich wieżyczek jest tutaj sporo w okolicy. A tych Państwa już pewnie rozpoznajecie z filmu z Budapeszcie. Opuszczamy jaskinię i wracamy na kwaterę. Trochę pozażywać słoneczka. Kończymy i zapraszam na kolejny odcinek z Malty.
Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.